I mówię, chodź. No taki zdziwiony, widziałem, głowę wystawił. Ja mówię, no chodź. Zapraszamy na trening. Damy czadu dzisiaj. Witam. Spowiedź mistrza, kolejna opowieść. Dzisiaj mógłbym to zatytułować Strzeż się tych miejsc. Są takie miejsca, gdzie naprawdę niebezpiecznie się przechodzi. I to jest taka... Tam już od lat, jeszcze młody byłem, to mówili, żeby nie chodzić tą ulicą. Jest, nie wiem jak ta ulica się nazywa, to jest od Mariackiej w dół schodzi do hotelu warszawskiego, teraz Nowotel. Brukowana, to widać od góry widać właściwie cały koniec tej ulicy, bo ona schodzi w dół. Taka stara ulica. I zawsze mówili, że tam zaczepiali, że no, nawet znam przypadki, niektórzy tam. I ja szedłem tam do roboty, do kasyna. Wtedy robiłem w kasynie. Już z daleka widzę, że stał tam taki chłopak z dziewczyną na tej kładce. Kładka bardzo wąska, że tak dwie osoby się tak mijały, tam ledwo wózkiem można było przejechać. Idzie taka kobieta, to tak jak mówię, widziałem z daleka, idzie kobieta, no. Dziewczyna młoda szła z wózkiem. No i on tam jeszcze, że on nóg nie chciał cofnąć, ją opieprzył. Później jeszcze z drugiej strony dziadek go tam też opieprzył. Ja podchodzę, a on do mnie już z daleka krzyczy, a może ty mi coś powiesz, a może mnie wyrzucisz, i się zaczął śmiać. No i teraz tak. Każdy powie, co mam zrobić? Miałem się cofnąć i paręset metrów iść do drugiego przejścia? Miałem się z nim bić? Ciekawe co byście zrobili. Dobra, idę. Przechodzę i tak, no tak stał, tak patrzył na mnie tak bezczelnie i tak ja przechodzę. A mówię, nie reagowałem nic, tak? Oczywiście z kamienną twarzą idę, a on do mnie jeszcze... Przeszedłem. To jest problem. Przeszedłem czy przeszłem? Ale... I teraz tak. Postawiłem, bo pewnie miałem reklamóweczkę przy sobie, bo wtedy się reklamówki nosiło. Obróciłem się i mówię, chodź. No taki zdziwiony, widziałem, głowę wystawił. Ja mówię, no chodź. No i on zrobił pół kroku. Ja zrobiłem półtora. Dostał od razu z nogi. Ja to nazywam kopnięcie prądem. To jest kopnięcie takie frontalne z nogi. Majgieri. Dwa krótkie, takie proste. Go tak zatrzepało. Odeszłem. I szpicoka z nogi na dół. Raz, dwa. Ręce mu opadły. Znowu dostał po głowie. Nie wiem, czy z plaskacza, czy tak. I mówię, czas to kończyć. Puściłem mu na wątrobę kopa. Szpicoka. I my to nazywaliśmy takim ruskim cepem. Z góry uderzenie poszło. Albo overhand, teraz chyba mówią na to. I on padł. Zjechał. Ja trochę dostałem takiej kurwicy, można powiedzieć. Bo to sobie to wszystko wyobraziłem, że on tu zaczepia tą dziewczynę, tego faceta. Ja mówię, no będzie tu już stał i wszystkich zaczepiał, nie? I mówię, ty śmieciu. Zaraz cię wrzucę do tego ścieku, bo tam jest twoje miejsce. No i powiem szczerze, chciałem go tam wrzucić. Całe szczęście, że mi to nie wyszło, bo bym go zabił. Tam jest 2 metry, to fakt, że tam nie ma dużo wody, albo by się utopił. On był taki lejący, tak później się zastanowiłem, mówię, on mógł być troszkę taki, że tak powiem, nadgryziony, troszkę nieprzytomny. I ta dziewczyna od niego zaczęła tam płakać i mówi, proszę pana, proszę, ja pana bardzo błagam, niech pan zostawi, niech go pan nic mu nie robi, nie? Ja mówię, dobra. Odeszłem i mówi, wiesz co, ty idiotko, mówię, on teraz zaczepia, bije ludzi, a potem będzie bił ciebie, a potem będzie bił twoje dzieci. Splunąłem i poszedłem. No i teraz tak, czy zrobiłem dobrze, czy zrobiłem źle? W sensie takim, tak powiem, no prawnym, no to jestem przestępcą. Nie powinienem tak zrobić, nie? Bo teraz jest modne to, że nie wolno się, w ogóle nie wolno interweniować. Oczywiście na polu międzynarodowym prewencyjne wojny jak najbardziej.
No ale to tylko naród wybrany, nie? Może czy narody wybrane mogą tak robić. Ale w sensie takim, uważam, moralnym czy takim społecznym, to zrobiłem dobry uczynek. Bo on podejrzewam, że no, na pewno przez miesiąc to będzie tam siedział i przez słomkę pił. A z drugiej strony on się grubo zastanowi, zanim kogoś zaczepi drugi raz. Mogę to jeszcze skończyć taką sekwencją z Szekspira, która mi tu właśnie tak przyszła do głowy i pasuje do tego. Uciech gwałtownych i koniec gwałtowny. Jeszcze raz powtórzę. Uciech gwałtownych i koniec gwałtowny. I to pasuje do tego. Nie wiem, czy jeszcze jakąś opowieść tu rzucić. Także dziękuję. Trzymajcie się, obyście nie mieli takich przejść jak ja. Wszystkiego najlepszego.